Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Dzisiaj, moi drodzy, zajmiemy się garażem i tak wygląda on przed. Tu są rzeczy, które zostały wyniesione trochę przy porządkowaniu tej graciarni, trochę z kuchni letniej. Takie wiecie, porządki, przenoszenie z miejsca na miejsce, więc no, trzeba było to jakoś uporządkować i zorganizować. Także tak prezentuje się przed. I o tutaj, jeżeli chodzi o tą taką wnękę, powiem Wam, że tutaj jest największy porządek ze względu na to, że tam z tyłu jest licznik od wody, więc musi być tam zawsze dostęp. Siłą rzeczy właśnie dlatego nie możemy nic tam wkładać. W pierwszej kolejności chciałam sobie troszkę uprzątnąć blat, aby móc wyciągnąć rzeczy, które znajdowały się w tych szafkach wiszących. I tutaj też powiem Wam, że to, co wiedziałam, to sama wyrzucałam. Część musiałam gdzieś tam odłożyć, no bo to jest jednak garaż i musiałam skonsultować się z mężem, z tatą. I tutaj nie widać, ale miałam przygotowane takie dość duże pudło tekturowe, do którego wszystkie te rzeczy zbędne wynosiłam. I powiem Wam, że takich pudeł syn wywiózł chyba 4 na tą taką rupieciarnię, czyli to jest takie miejsce, gdzie można oddać wszystkie rzeczy, których po prostu się nie używa lub nie można ich wyrzucić do takich zwykłych śmieci. Także jak widzicie, no troszkę mi zajęło, żeby to wszystko ogarnąć z tych blatów. Zamiotłam sobie i przetarłam wodą z płynem do mycia naczyń, bo wiecie, też nie chciałam układać rzeczy na taki naprawdę bardzo brudny blat. Też się jakoś tam, wiecie, nie przejmowałam, nie doczyszczałam, nie wiadomo jak, no bo to jest jednak garaż. I teraz wyjmuję wszystkie rzeczy z szafek. Też powiem Wam, że chciałam wiedzieć tak naprawdę, co w tym garażu się znajduje, żeby wiedzieć też, jak to mniej więcej potem sobie ułożyć, zorganizować, jakoś tak wiecie, grupami, żeby to miało jakiś sens. Oczywiście nieodzownie musiał być odkurzacz, ponieważ pajęczyny, pająki. Przetarłam te szafki z wierzchu, jak i wewnątrz. Tak, gdzieniegdzie też tam znajdowała się jakaś pajęczyna, to mogłam ją zetrzeć, ale ja jakoś, wiecie, nie bardzo jestem w komitywie z pająkami, więc wolałam odkurzyć. I tutaj tak wstępnie, powiedzmy, zaczęłam to wszystko układać, ale jak zobaczycie na samym końcu, koncepcja uległa całkowitej zmianie i zupełnie inaczej to będzie wyglądało.
Na początku te szybki przetarłam tylko tą wodą z płynem, bo tam też gdzieniegdzie jakieś pajęczynki były. I zajęłam się szafkami tymi dolnymi. Najpierw sobie chciałam odkurzyć, no już powtarzam się, ale no znowu te nieszczęsne pajęczyny. I ja generalnie wszystko z tych szafek wyciągałam, myłam je w środku, a potem mąż segregował tak naprawdę to, co ma zostać, to, co może być do wywiezienia, to, co trzeba gdzieś tam przenieść gdzie indziej. Ja bardziej zajęłam się takim układaniem, organizacją, a już taką stroną, powiedzmy, czy coś się przyda, czy nie, to już ci, którzy po prostu korzystają na co dzień z tego garażu. I powiem Wam też, że jak się jakiś czas takich pomieszczeń nie przegląda, jest naprawdę ogrom rzeczy niepotrzebnych, ogrom rzeczy do wyrzucenia, do oddania, czy nawet do sprzedania. I tu już zaczęłam tak troszkę segregować te rzeczy, czyli na przykład kable do kabli, folię do folii, ale to też zobaczycie, jak to wygląda na końcu. I wzięłam się za szuflady. No powiem Wam, że to było największe wyzwanie, ponieważ no jak sami widzicie, chyba tak naprawdę największy taki bałagan i brak totalnej organizacji w tych szufladach. Więc wszystko wyciągałam, przemywałam w środku i potem razem z mężem tak naprawdę każdą rzecz przeglądałam i starałam się układać już tak tematycznie te rzeczy. Okna nie musiałam na szczęście myć, ponieważ chyba z 3 tygodnie temu mama umyła tutaj to okno, więc odpadło mi to. I tutaj taki ten kącik, który widzicie, generalnie to są rzeczy, powiem Wam, do spalenia. Dość szybko nam to idzie, bo były takie te chłodniejsze dni. I tu jest szafka z farbami, z takimi różnymi jakimiś tam fugami. To też należało przejrzeć. I to, co sama wiedziałam, to wrzuciłam właśnie do tego pudła do wywiezienia, a część potem też mąż przejrzał, bo po prostu były rzeczy, no, z którymi nie wiedziałam, co mam zrobić. W pierwszej kolejności wszystko wyjęłam, przeglądałam, starałam się wszystko otworzyć, sprawdzić, czy to nie jest na przykład pusta jakaś tam puszka. Przemyłam tą szafkę. I tak wstępnie to, co wiedziałam, to ułożyłam, ale ona i tak potem będzie zupełnie inaczej wyglądała. A tutaj w tym rogu to widzieliście różne takie listewki, które tata pociął i też zostały wywiezione, ponieważ no nie nadawały się do spalenia, bo większość była lakierowana. I przed
umyciem tych dolnych szafek, zamiotłam sobie to wszystko, aby... No i potem się mi to wszystko nie kurzyło, bo no trochę bez sensu umyć szafki, potem zamieść, bo wiadomo, że ten kurz unosi się w górze. Jeszcze przemyłam te szybki płynem do okien. Oczywiście w opisie będzie przepis. I powiem Wam fatalnie, takie okna, takie przedzielone na 4 się myje, no bardzo cieszę się, że w domu już takich mebli nie posiadam, bo dość długo to schodzi i takie, powiem Wam, zero jakieś praktyczne. Wiecie, ja też tak jakoś się nie rozczulałam bardzo nad tymi wszystkimi meblami ze względu na to, no bo to jest jednak garaż, więc wiecie. No i potem sobie wszystkie te szuflady, szafki opisałam. Powiem Wam, że głównie z tego względu, że ja wiem już teraz, co gdzie jest, no bo ja to układałam, ale żeby pomóc innym domownikom w znalezieniu, więc wszystko opisałam, a tak wygląda właśnie garaż już gotowy. Jak widzicie, pojawiła się nowa półka, zostały również poziemice powieszone. To jest taki stary, powiem Wam, fotelik samochodowy, rzadko używany, ale to tak wiecie, w razie W, żeby był. No a tak prezentuje się szafka właśnie z farbami i tu na górze mąż położył te wszystkie płytki, które były na dolnej półce. Część rzeczy też pozbył się, więc tak się ta szafka prezentuje. Tutaj w kącie są różnego rodzaju jakieś takie, wiecie, kije do różnych tam wałków. No tutaj powiem Wam, tak naprawdę nic się nie zmieniło, oprócz tego, że leży taki fotelik na rower, który będzie wywieziony. Tutaj kącik jest już oczyszczony, wiszą sanki, jakieś tam jabłuszko na zimę i wąż ogrodowy. No i tutaj właśnie jest półka nowa zamontowana przez tatę i są takie rzeczy na ogródek. Tutaj kolejne to są właśnie takie różne do czyszczenia, różne materiały. Tu są rzeczy do domu, czyli moskitiery, jakieś tam właśnie pasty BHP i na górze są takie rzeczy jak na przykład jakiś kran czy coś takiego. A tu jest szafka tylko i wyłącznie z rzeczami samochodowymi. Tata podniósł mi tą półkę wyżej, żeby wszystko się zmieściło. Opony, hulajnoga, jak również tam była deskorolka. A tutaj są, jak widzicie, kołki, wkręty. To są takie rzeczy domowe i pierdoły, jak ja to nazwałam, bo nie wiedziałam, jak to inaczej nazwać. Rzeczy takie hydrauliczne jak rury, kolejne, o tutaj właśnie musimy wymienić, bo odpada, ale kolejna szuflada z taką hydrauliką i to są różne węże i uszczelki. I na samym dole silikony i kleje. Kolejna szuflada to są różnego rodzaju taśmy i takie podkładki pod meble. W kolejnej papiery ścierne i tarcze. I tutaj w tej szafce to są jakieś właśnie takie akcesoria, tutaj jak do basenu, jakieś worki. Tu taki na górze był w pudełku pistolet do malowania. I w tych butelkach jest taki spray na komary, taka dmuchawa jest, nie wiem jak to się szczerze powiedziawszy nazywa. I tutaj są plandeki, kable, folie czy ubrania robocze. To niższe pudełko to tata mi dociął, ponieważ tam była szuflada i się po prostu to wysokie nie mieściło. Tutaj jest taka elektryka i różne przedłużacze
I tutaj znowu są elektryczne i żarówki. W tej ostatniej szafce w zasadzie tu jest najmniej ta szafka jak gdyby zorganizowana, bo to są wszystkie takie narzędzia i ja tutaj się nie czepiałam, w ogóle nie tykałam, bo to mój mąż z tatem wiedzą dokładnie co gdzie mają. No i tak chciałam Wam pokazać, jak ta szafka prezentuje się po otwarciu. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie wygląda i to wszystko jest teraz super zorganizowane i ja jestem bardzo zadowolona. I mam nadzieję, że Wam również filmik się podoba i Was troszkę zmotywuje. Także dziękuję bardzo za uwagę i do następnego poniedziałku. Trzymajcie się, pa pa!